Siema, tu wahacz. Rdzeniem gamy modelowej Cupry wciąż pozostają samochody spalinowe, ale aby mieć największego SUV-a tej marki, trzeba zdecydować się już na elektryka, czyli Tavascana. Swoją drogą, żeby mieć najmocniejszego SUV-a Cupry, też trzeba go wybrać, ale ja do testów dostałem spokojniejszą wersję Endurance, która cechuje się jednak większym zasięgiem. Endurance konkretnie oznacza wariant z napędzaną tylną osią i też wcale niemałą mocą 286 koni mechanicznych. Pojemność akumulatorów wynosi w nim 77 kWh, identycznie zresztą jak w topowej odmianie VZ. Tam jednak dostaje się napęd na 4 koła 4Drive oraz 340 koni mechanicznych i te elementy mogą wpływać na większe zużycie energii, no i też bez dwóch zdań wpływają na cenę, ponieważ Endurance można kupić od 228 tysięcy złotych, a VZ od 265, przy czym w nim z automatu dostaje się też lepsze wyposażenie, więc przez ten pryzmat również wypada patrzeć na ceny. Pod kątem stylistyki, bez względu na to, którą odmianę się wybierze, otrzyma się identyczny wygląd nadwozia i mocniejsze wcielenie ma w standardzie jedynie 20-calowe felgi zamiast 19 w Endurance, przy czym obręcze, które widzicie na nagraniach, mają 21 cali i wchodzą w skład opcjonalnego pakietu Adrenalin. W Endurance kosztuje on niemal 30 tysięcy złotych, w VZ 7 tysięcy ze względu na różnice w poziomie wyposażenia standardowego, o których wspominałem. Tavascan jest postrzegany przez Cuprę jako SUV coupé i faktycznie linia boczna jest w nim wyraźnie zaoblona, a nacisk na coupé poskutkował także niemontowaniem tylnej wycieraczki. Samochód ma w sobie sporo wyrazistości, jak na nowe Cupry przystało, i też przyjemnych dla oka detali. Nie każdemu pewnie jego styl przypadnie do gustu, ale jeśli ktoś preferuje bardziej ostre samochody z wyglądu, to powinien być zadowolony. We wnętrzu mamy typową dla nowych Cupr minimalizację fizycznych elementów sterujących, a także bardzo specyficzny kształt tunelu środkowego, który mnie przypomina trochę twarz jakiegoś robota albo nos bolida wyścigowego. Opinie słyszałem o tym różne, dla mnie wygląda to fajnie, chociaż gdyby zamiast tego pojawił się na przykład fizyczny panel klimatyzacji, to bez problemów bym ten designerski zabieg poświęcił, bo fakt zostaje, że walorów użytkowych nie ma on żadnych. Drzwi oraz ich łączenie z deską rozdzielczą również bardzo ciekawie się prezentują. Jeszcze jest efekt potęgowany przez dobór materiałów, ich fakturę oraz kolorystykę. Za to na drzwiach kierowcy mamy rozwiązanie, którego bardzo nie lubię, to znaczy tylko dwa fizyczne sterowniki szyb, aby regulować tylnymi. Trzeba wcisnąć ten przycisk, go troszeczkę przytrzymać, on nawet nie jest fizyczny, tylko jest dotykowy, więc nie daje żadnej informacji zwrotnej, nawet pod kątem jakiejś wibracji. I jest to bardzo mało wygodne, zwłaszcza gdy na szybko trzeba sterować szybami przednimi czy tylnymi, no to trzeba poświęcać na to więcej uwagi. Jest to oszczędność, którą zdecydowanie warto krytykować. Na szczęście regulacja lusterek jest już w formie takiego wychylanego pokrętła, ale już znowu centralny zamek nie daje żadnej informacji zwrotnej, ponieważ jest kolejną płytką dotykową. Pod tym bajeranckim tunelem środkowym mamy jedną przestrzeń bez walorów użytkowych, ponieważ nie ma tutaj bocznych ścianek, więc cokolwiek by się tutaj położyło, no to wypadnie na pierwszym zakręcie. Trochę wyżej jest lepiej, ponieważ jest sekcja ładująca. Są dwa porty USB-C, a także indukcyjna mata. Z tyłu mamy kolejne dwa USB w standardzie C, a w podłokietniku znalazło się złącze 12V. Eliminacja fizycznych elementów sterujących oznacza także przeniesienie panelu klimatyzacji do systemu multimedialnego. Jedynie pod wyświetlaczem mamy płytki dotykowe do regulacji temperatury. Na szczęście na dole, na dolnej belce, cały czas w tym samym miejscu mamy także kilka przełączników, ale żeby sterować innymi funkcjami, już trzeba wejść do pełnoekranowego menu, które jest dobrze zaprojektowane i jak ktoś włączy sobie na przykład tryb auto, no to nie będzie musiał tutaj zbyt często zaglądać, ale jeśli ktoś bardziej lubi sobie dostrajać to wszystko samemu, no to już będzie musiał częściej i fakt zostaje, że jest to mniej wygodne rozwiązanie niż jakiś fizyczny panel. Zatem tego rozwiązania nie jestem zwolennikiem, ale sam system oceniam bardzo pozytywnie. Mamy tutaj ekrany domowe, których zawartość można dowolnie sobie modyfikować. Mamy także przyciski na górze, które również można modyfikować pod kątem zawartości. Jest belka wysuwana, której przyciski znowu można sobie modyfikować, zatem bardzo precyzyjnie można dostroić to, co będzie się tutaj wyświetlało. Interfejs jest przejrzysty, ekran ma 15 cali w Tavascanie, no i nie każdemu będzie taki ogromny tablet wystający z deski rozdzielczej podobał się, ale fakt zostaje, że pod kątem czytelności trudno się do tego rozwiązania przyczepić. Mamy także dobrze zaprojektowane różne menu, takie bardziej w formie graficznej, ale też bardziej w formie tradycyjnych list. Całość działa bardzo szybko, mamy świetną reakcję na dotyk, świetną jakość wyświetlanego obrazu, zatem ja zastrzeżeń nie mam.
A gdyby ktoś to preferował, to jest także bezprzewodowa łączność z Android Auto i Apple CarPlay, bez żadnych problemów odbywająca się, no i na tym 15-calowym ekranie mapy chociażby Google zapewniają dużą przejrzystość. Na kierownicy w Tavascanie mamy dwa fizyczne przyciski. Lewy służy do przełączania pomiędzy trybami jazdy, a prawy służy do tego samego, tylko zero-jedynkowo przełącza się pomiędzy ostatnio wybranym trybem, a najostrzejszym Cupra, co nie ma za bardzo sensu moim zdaniem. Jest to spowodowane tym, że w spalinowcach tutaj jest starter silnika, a w Tavascanie odbywa się odpalanie go i gaszenie w sposób kontekstowy, to znaczy gdy się naciśnie hamulec i wychyli manetkę, to od razu samochód jest gotowy do jazdy. Ta manetka służy do wyboru trybów do przodu i do tyłu, a gdy się wrzuci tryb P i wyjdzie z samochodu, to od razu się on gasi, co przy takim normalnym użytkowaniu działa ok, ale jednak zapewnia trochę mniejszą kontrolę nad działaniem samochodu, więc skoro ten przycisk i tak jest na kierownicy, to moim zdaniem klasyczny starter mógł w nim zostać. Powyżej mamy już przyciski dotykowe, one w przeciwieństwie do tych na drzwiach już lekko wibrują po wciśnięciu, więc wiadomo, że coś tam się zadziało, ale w porównaniu do takich zwykłych fizycznych przycisków wypadają one blado, jeśli chodzi o wygodę i taką pewność sterowania. Też nie podoba mi się fakt, że te skrajne przyciski są bardzo wysunięte do końca kierownicy, przez co manewrując zdarza się, że można sobie na przykład przypadkowo zmienić głośność po prostu obracając dłonią po kierownicy. Samo ich rozmieszczenie wypada już ok. Z lewej strony, poza wspominaną głośnością, mamy sterowanie asystentami bezpieczeństwa. Z prawej strony mamy zmianę piosenek, wolałbym audio pod jednym kciukiem, no ale nie ma dramatu z tym, jaki jest aktualnie, a także przyciski odpowiadające za sterowanie zegarami. Elektroniczny zestaw wskaźników jest bardzo niewielki, albo może mieć on bardziej minimalistyczną pod kątem informacyjnym formę, albo mogą się dodatkowe wskazania wyświetlać po bokach prędkościomierza, te z asystentów bezpieczeństwa, albo z nawigacji, albo z komputera podróżnego. Wiadomo, że przy tak niewielkiej przekątnej ekranu nie ma co liczyć na cuda, jakieś wyświetlanie mapy czy coś, ale wszystkie te najważniejsze informacje są obecne. No i przy tak dużym ekranie środkowym z możliwością podziału na różne widgety, małe zegary mają sens. Mój test Tavascana przypadł na okres zimowy, gdzie temperatura ani razu nie przekroczyła 0 stopni i oscylowała wokół 5-10 stopni na minusie, zatem zachowanie jego układu napędowego omawiać będę na przykładzie niesprzyjających dla elektryków warunków. Jeśli chodzi o prędkość ładowania, to testowana Cupra radziła sobie całkiem nieźle względem parametrów maksymalnych, ponieważ korzystając z prądu stałego i z łącza CCS uzyskiwałem moc lekko ponad 100 kW. Działo się to po włączeniu podgrzewania akumulatorów, co można łatwo zrobić samemu w menu, bez konieczności zabawy z wpisywaniem adresu ładowarki w nawigacji, jak to czasami bywa u konkurencji, co uważam za plus. Za to trudno jest zachwycać się maksymalną mocą ładowania, którą uzyskać może samochód w optymalnych warunkach, wynoszącą 135 kW. Wciąż jest ona rozsądna, ale jak na duże akumulatory 77 kWh i współczesne standardy, można by oczekiwać więcej. To, co dostaje się w Tavascanie, pozwoliło mi naładować się od 22 do 80% w 32 minuty, a moc ładowania opada dosyć powoli, to znaczy tuż przed osiągnięciem 80% wyciągałem jeszcze 80 kW i dopiero po przekroczeniu tej bariery nastąpił wyraźniejszy spadek do 65 kW. Samochód ładować można także poprzez prąd zmienny i kabel typu drugiego. Wtedy maks, co obsługuje ładowarka pokładowa, to 11 kW, zatem wartość wystarczająca, aby naładować auto do pełna w jakieś 7-8 godzin i podpinając Tavascana na noc pod wallboxa nie powinno być problemów. Jeśli chodzi o zużycie energii, to jeżdżąc po Warszawie albo na zwykłych drogach poza miastem uzyskiwałem rezultaty w okolicach 18 kWh na 100 km, więc w zimie dawało to około 400 km możliwych do przejechania i był to całkiem komfortowy dla mnie zasięg. Na drodze ekspresowej zużycie wyraźnie rosło do okolic 25-26 kWh i wtedy trzeba zakładać bardziej okolice 300 km bez wizyty na ładowarce. W lecie te wartości byłyby pewnie o 20-30% lepsze. Jeśli chodzi o dynamikę, to podstawowa odmiana jest moim zdaniem w zupełności wystarczająca do tego samochodu. Tak przyspiesza on od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę.
W warunkach zimowych mogłem żałować braku napędu na wszystkie koła w wersji Endurance, bo na ośnieżonych nieraz drogach kontrola trakcji bardzo się starała, aby auto zachowywało się rozsądnie i miało stabilny tył, ale jednak z napędem 4Drive na pokładzie byłoby na pewno lepiej i tylko w tym upatrywałbym sensu dopłaty do odmiany VZ. Większa moc wiadomo nie jest czymś niepożądanym, ale w Endurance mogłem wciąż bardzo sprawnie przyspieszać, bo auto szybko i zdecydowanie reaguje na wciskanie gazu, też na drogach szybkiego ruchu wciąż ze sporą lekkością nabiera prędkości, więc pod tym kątem niczego więcej bym nie potrzebował. A wciąż mówię o jeździe na ustawieniach normalnych, bo w trybie Cupra można jeszcze wyostrzyć reakcję, ale na co dzień nie ma on moim zdaniem za bardzo sensu. Różne ustawienia miksować można w menu, zatem każdy w trybie indywidualnym powinien znaleźć odpowiednią kombinację dla siebie, a łopatkami przy kierownicy zmieniać można intensywność rekuperacji energii. Nie można za to ingerować w sposób działania pedału hamulca, a jest on dosyć dziwny. To znaczy na początku jak się wciska go na takim standardowym dla współczesnych samochodów poziomie, to Tavascan zdaje się słabiej hamować niż powinien i dopiero od pewnego momentu konkretnie reaguje. Nie postrzegam tego jako wady, bo nie wpływa to na bezpieczeństwo i wymaga jedynie przyzwyczajenia, ale nie powiem, abym zaraz po przejściu z innego auta był fanem takiego rozwiązania. Zakładam, że ma to związek z układem uzyskiwania energii z hamowania. Poza tym Tavascanem jeździ się dosyć standardowo, chociaż nie w 100%. Pozytywnie wyróżnia go chociażby zwrotność, bo pomimo tego, że mamy do czynienia ze sporym samochodem, to znaczy mającym 464 cm długości i 186 cm szerokości, to w jakichś ciaśniejszych miejscach radzi sobie nadspodziewanie dobrze, co poprawia wrażenie chociażby z jazdy w mieście. Za to specyficzna budowa tyłu sprawia, że szyba tam jest nie tylko niewielka i ma wysoko poprowadzoną dolną krawędź, ale też nisko jest w niej górna, przez co czasami musiałem lekko pochylić głowę, aby zobaczyć w lusterku, co dzieje się dalej za mną. Na boki i do przodu widoczność jest już lepsza. Wciąż oddalone podszybie daje o sobie znać, ale nie powiem, aby jakoś negatywnie zwracało to moją uwagę. System kamer 360 stopni pojawia się w testowanym modelu wraz z pakietem Adrenalin. Na szczęście ta tylna jest dostępna zawsze w standardzie. Kamery oferują wystarczającą, ale jak na cenę samochodu niestety rozczarowującą też jakość. Pod kątem użytkowym problemem może być za to zbytnie rozciąganie obszarów po bokach kadru, co utrudnia ocenę realnej odległości od przeszkód. Jeśli chodzi o sposób działania układu kierowniczego, to mamy w jego przypadku trochę wygładzone reakcje na ruchy kierownicą, ale wybierając odpowiednie ustawienia można ją trochę utwardzić, no i też ogólnie samochód jest całkiem bezpośredni i dobrze się prowadzi. Nie ma może tyle sportowego charakteru, ile mógłby sugerować wygląd, ale jak na podwyższony model trudno mu coś zarzucić. W przypadku zawieszenia adaptacyjność DCC wpływa głównie na reakcję na mniejszych nierównościach, bo na sporcie znacznie więcej się ich czuje, a na komfortowych parametrach auto płynnie je neutralizuje. Tavascan jednak nigdy nie zmienia swojego ogólnego charakteru, to znaczy mamy tutaj do czynienia z twardszym SUV-em. Znowu nie sportowym, ale zdecydowanie też nie kanapowym i obecność akumulatorów w niższej części nadwozia dodatkowo go stabilizuje, zatem do takiej charakterystyki optymalnie pasują moim zdaniem ustawienia komfort, aby samochód nie stał się niepotrzebnie twardy. Ogólnie jednak DCC nie jest zdecydowanie w tym aucie moim zdaniem niezbędne. A jest ono w Endurance częścią pakietu Adrenalin, tak samo jak zdecydowana większość rzeczy, które nie znalazły się na liście wyposażenia standardowego Tavascana. Lista ta swoją drogą aktualnie nie jest jedna, ponieważ wyprodukowane już egzemplarze mają wyższą cenę od 244 tysięcy złotych, ale mają też trochę więcej rzeczy od razu, na przykład 3-strefową klimatyzację, a z kolei nowo produkowane egzemplarze chociażby aż tylu stref nie będą miały. Wyprodukowane już VZ-y z kolei dostępne są wyłącznie z pakietem Adrenalin zimowym i kosztują około 310 tysięcy złotych, a przeznaczone do produkcji będą mogły być ich pozbawione i wtedy cena będzie zaczynała się od 265 tysięcy, zatem wypada popytać się u dealerów, jak wygląda sytuacja, bo uwzględniając możliwe rabaty, każda z opcji ma swoje zalety i wady. Za jednoznaczną wadę uważam za to zamknięcie tak wielu rzeczy w pakiecie Adrenalin, który w VZ kosztuje około 7 tysięcy złotych, ale do testowanej odmiany już 30 tysięcy. Pakiet zimowy za 7 tysięcy złotych dodaje z kolei podgrzewanie foteli, przedniej szyby i pompę ciepła.
W wersji VZ taka struktura cennika mniej zwraca uwagę, bo dopłata jest skromniejsza i na VZ decydują się osoby i tak chcące wydać więcej na Tavascana, ale jeśli ktoś myśli o kupnie tańszego egzemplarza Endurance, to może zrobić się problem, bo w ramach pakietu Adrenaline mamy wiele punktów i miks rzeczy przydatnych, jak kamery 360 stopni, ale też takich, bez których zdecydowanie łatwo można żyć, jak audio firmy Sennheiser, panoramiczny dach czy omawiane zawieszenie z adaptacyjnością. Rozbicie tego na 3-4 tańsze osobne pakiety tematyczne byłoby znacznie korzystniejsze moim zdaniem. Na szczycie cennika znajduje się pakiet Extreme, gdzie za kolejne 10 000 złotych względem Adrenaline dostaje się kubełkowe fotele pokryte skórą Nappa. Te zwyklejsze obecne w egzemplarzu testowym już jak dla mnie fajnie wyglądają, a do codziennej jazdy ich umiarkowana miękkość i wyprofilowanie się sprawdzają, bo są wygodne, zatem pakiet Extreme traktowałbym bardziej w kategoriach ciekawostki. Jeśli ktoś jednak chce iść na całość i zdecydować się na VZ z pakietem Adrenaline, to takie auto można mieć także w leasingu operacyjnym za 2982 zł miesięcznie w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Rata taka możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo widzowie kanału po wpisaniu w uwagach do zamówienia hasła Wahacz Free mogą mieć darmowe podstawienie auta pod wybrany adres. Link umieściłem w opisie filmu. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu Tavascana jest bardzo fajnie zaprojektowane. Mamy takie drobne strzałki na drzwiach, jest też przyjemny dla oka wzorek na desce rozdzielczej, a także bardziej rozproszone podświetlenie tunelu środkowego, a także przestrzeni na nogi i kieszeni w drzwiach. To kiepsko jest oddać w kamerze. Jeśli chodzi o sterowanie, to można modyfikować kolorystykę. Są przygotowane przez producenta kompozycje. Mamy także możliwość wyboru indywidualnego trybu z jasnością różnych stref, a także z 2 możliwymi kolorami do wyboru. Jest ich, jak widać, całkiem sporo. Instrumenty pokładowe podświetlone są na kolor biały. Rozsądny, biorąc pod uwagę potencjał kolorystyczny dekoracyjnego oświetlenia. Ładnie się to ze sobą wszystko po ciemku komponuje. Też wszystkie przyciski i przełączniki doczekały się źródła światła. W Tavascanie z przodu mamy znany z innych modeli Cupry i oparty o trójkąty projekt świateł głównych, a także unikatową już dla tego modelu listwę na środku, a także podświetlane logo i są to jak dla mnie niepotrzebne dodatki. Za to boczne lampy prezentują się już naprawdę ładnie. Gdy zajdzie potrzeba, te trójkąty służą też za kierunkowskazy. Wszędzie w tym aucie mamy LEDy, również w kierunkowskazach, w lusterkach. Z tyłu znowu można mówić o stylu typowym dla nowych Cupr. Bardzo podoba mi się projekt świateł bocznych z efektem 3D. Tutaj też mamy listwę i podświetlone logo, które według mnie w tej części nadwozia lepiej się odnajdują, ale wciąż powinna być po prostu opcja wyłączenia tych dodatków i wtedy każdy byłby szczęśliwy. Światła LED Matrix mają tak wycinać pionowo fragmenty wiązki, aby nie oślepiać innych kierowców, a jednocześnie maksymalizować doświetlanie pozostałych obszarów drogi. W Tavascanie nie ma świateł w wersji HD z możliwością wyświetlania różnych rzeczy przed autem, np. symulacji przewidywalnego toru jazdy, znanych chociażby z Terramara, co może być trochę zastanawiające, bo jednak bohatera tego filmu postrzegałbym jako twór mający pokazać szczyt możliwości technologicznych Cupry, ale realnie nie jest to problem, ponieważ LEDy Tavascana też oferują odpowiednią ilość niezależnie wygaszanych stref, przez co precyzja tworzenia świetlnego tunelu jest dobra. Też nie mam zastrzeżeń do działania systemu wykrywania świateł innych pojazdów, bo testowana Cupra dosyć zachowawczo i szybko reagowała i nie odczułem, aby ktoś został oślepiony. Do tego dochodzi dobra moc świecenia, zatem LED Matrix wypadają w testówce naprawdę ok i jedynie szkoda, że do wersji Endurance nie można ich zamówić osobno w niższej cenie, tylko trzeba wydawać masę pieniędzy na pakiet Adrenaline. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie, na nogi mam taki bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też mam lekki margines, nawet pomimo obecności panoramicznego dachu. Moja głowa ląduje już za jego końcem w naturalnym ułożeniu i gdy się trochę bardziej wyprostuje, to mam taki minimalny jeszcze zapas. Tunel środkowy w testowanym modelu w ogóle nie wystaje. Tylna kanapa została wyposażona w rozkładany podłokietnik. Bagażnik Cupry Tavascan ma 540 litrów pojemności, dostajemy w nim niski próg załadunkowy, dużych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Po bokach mamy kieszenie w nadkolach, są także haczyki na jakieś torby. Z lewej strony dochodzi także złącze 12V. Podłoga jest regulowana na wysokość, może być albo w wyższym położeniu, albo można ją sobie obniżyć. Gdy jest wyższym, to mam jeszcze płytki schowek pod nią, chociażby na kable, a pod tą ostateczną podłogą jest jeszcze niewielki schowek.
Gdy półka bagażnika jest w wyższym położeniu, dostaje się podłogę bez uskoku, jedynie z lekko unoszącymi się oparciami. Podsumowując, Cupra Tavascan to auto, które bez dwóch zdań jest bajeranckie za sprawą wyglądu nadwozia, stylistyki wnętrza z tunelem środkowym czy sposobu oświetlenia. Z drugiej strony sposób jazdy jest w nim już zwyczajniejszy i chociaż wciąż jak na podwyższony model prowadzi się dobrze ten samochód, to pomimo wyścigowej bardziej stylistyki bez problemów można testowaną Cuprę traktować jako przyjazną na co dzień, po prostu szybką kiedy trzeba i pod tym kątem Tavascana bardzo polubiłem jako udane połączenie dwóch światów. Są jednak rzeczy, które psują ten obraz. Po pierwsze sposób obsługi. W nim dostajemy bardzo dobre multimedia, ale zarazem za mało fizycznych elementów sterujących, aby przymknąć na to oko, bo po prostu pogarsza to ergonomię. Po drugie, moc ładowania 135 kW to odczuwalny minus, jeśli ktoś jeździłby tym samochodem w dłuższe trasy. Ogólnie nie jest ona zła, ale patrząc na cenę, bliżej okolic 200 kW powinno być obsługiwane. Istotność rzeczy, które wymieniłem, zależy od preferencji sposobu użytkowania, zatem trzeba je skonfrontować z indywidualnymi priorytetami. Dla mnie bez dwóch zdań jednak Tavascan ma w sobie to coś, co sprawia, że ponadprzeciętnie fajnie mi się go testowało. I to wszystko, co przygotowałem o Tavascanie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!